tvekologia.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Dzień dobry jeszcze raz, przyjaciele. Mam nadzieję, że uważnie wysłuchacie tego wykładu. Jest w nim wiele ważnych faktów. Okay, as many people must now realize that the word green has been hijacked. It used to mean natural, diverse, eco-friendly, and human scale. That was the real ecological way of describing it. And it still held sway over the way the word was used. Green meant taking a responsible position concerning the management of planetary resources, having empathy for nature, fertility, ecological food, and community involvement. Jak zapewne dziś już wielu ludzi rozumie, określenie zielony zostało przejęte. Dawniej oznaczało ono naturalny, różnorodny, przyjazny środowisku i na ludzką skalę. Było to w czasach, gdy autentyczni ekolodzy mieli jeszcze wpływ na znaczenie tego słowa. Zielony oznaczało przyjęcie odpowiedzialnej postawy wobec zarządzania zasobami planety, empatię i dbałość o przyrodę, jej urodzajność, o naturalną żywność oraz zaangażowanie społeczne. But then, in 1992, the Earth Summit, the Rio Summit, happened, along with something called Agenda 21. And something called Sustainable Development became the catch-all promotional spin to spell the prescribed medicine, which was actually the deception. That was the beginning of the end of the real Greens and the arrival of the corporate, banker-backed, fake green agenda we live with today. The central component of the scam was, of course, global warming. Lecz latem w 1992 roku zwołano szczyt Ziemi w Rio, a na nim przyjęto Agendę 21. Odtąd obowiązującą powszechnie i na wszystko jedyną promowaną receptą stał się tak zwany zrównoważony rozwój. To było oszustwo. Nastąpił początek końca prawdziwych zielonych i wdrażanie korporacyjnej, wspieranej przez banki, agendy fałszywych zielonych, który towarzyszy nam do dziś. Głównym elementem tego oszustwa było oczywiście globalne ocieplenie. So, let's remind ourselves, at first it was called the greenhouse effect, then global warming, and then climate change. Polar ice cap doomsday theories like US Vice President Al Gore came and went, but the ice caps didn't. In Britain, the International Panel on Climate Change, IPCC, not ICPPC, sought to spearhead the Stop Global Warming crusade. Przypomnijmy sobie, na początku zwano je efektem cieplarnianym, potem globalnym ociepleniem, a wreszcie zmianami klimatu. Teoretycy wieszczący zagładę z powodu topnienia polarnych czap lodowych, jak były wiceprezydent USA Al Gore, zaistnieli i przeminęli, a lud został. W Wielkiej Brytanii na czele krucjaty przeciwdziałającej globalnemu ociepleniu stanął Międzynarodowy Zespół do Spraw Klimatu, Zmian Klimatu, IPCC.
IPCC gave lucrative contracts to around 2,000 scientists with instructions to produce a computer-modeled climate graph which would show almost unstoppable warming from CO2 unless strict measures were taken to, over a number of years, stop countries burning any more than their appointed allowance of fossil fuels, with carbon fines imposed on those who did not conform. Welcome, Operation. He who controls the climate agenda controls the world. Międzynarodowy Zespół do Spraw Klimatu podpisał lukratywne kontrakty z około 2000 naukowców, zlecając im komputerową symulację takiego wykresu zmian klimatycznych, który pokaże niemal niepowstrzymalne ocieplenie na skutek CO2. O ile nie podejmie się rygorystycznych środków, aby w ciągu kilku lat powstrzymać spalanie w poszczególnych krajach więcej niż w dozwolonej ilości paliw kopalnych. Na tych, którzy się nie podporządkują, nałożono kary węglowe. Teraz już wiadomo, kto steruje agendą klimatyczną, ten kontroluje świat. So green became a word conveying the opposite of its original meaning. From being a pro-human, pro-ecological symbol, it became a symbol of corporate fascism, green corporate fascism. This was verified by Mr. Klaus Schwab, head of the World Economic Forum, in his 2020 Davos announcement of the Great Reset. You will have heard about that from two speakers already. An industrialist, banker-led agenda with origins in the secretive Club of Rome and Bilderberger groups of the 1950s, the 1960s, and the 1970s. Two leading components of the Great Reset are Green New Deal and the Fourth Industrial Revolution. Pojęcie zielony stało się przeciwieństwem tego, co pierwotnie znaczyło. Z symbolu proludzkiego, proekologicznego zmieniło się w symbol korporacyjnego, zielonego faszyzmu. Potwierdził to Klaus Schwab, prezes Światowego Forum Ekonomicznego, ogłaszając w 2020 roku w Davos Wielki Reset, projekt kierowany przez bankierów i przemysłowców, a swymi korzeniami sięgający do Klubu Rzymskiego i sekretnej grupy Bilderberg w latach 50., 60. i 70. Dwie główne składowe Wielkiego Resetu to Zielony Nowy Ład i czwarta rewolucja przemysłowa. The omega point of the great Davos fanfare was and still is zero CO2 by 2050. You know, this now goes under the title Net Zero. Crazy title. But please note, CO2 is depicted in ubiquitous media photographs as smoking factory chimneys. But that has little or nothing to do with CO2. It is nitrous oxides, carbon monoxide, water vapor, and diverse particulates that form the chief components rising out of those chimneys. There is no science on display here, except the science of the lie, the CO2 lie. Z fanfarami ogłoszono wielki cel: zero dwutlenku węgla do roku 2050, teraz nazywanej net zero. Zauważcie, że na fotografiach w mediach dwutlenek węgla jest powszechnie przedstawiany w postaci dymiących kominów fabrycznych. Ale to ma niewiele lub
prawie nic wspólnego z CO2. Z tych kominów wydobywają się głównie składniki jak tlenki azotu, tlenek węgla, para wodna i różne pyły. Nie stoi więc za tym żadna nauka, za wyjątkiem naukowego kłamstwa. Kłamstwa o CO2. Tak. So, zero CO2 literally means no air to breathe. As plant life depends upon carbon dioxide to provide the oxygen we breathe, we humans. And Mr. Schwab is also pleased to tell us that in order to save the world, mankind is to lose its human identity and become a digitally programmed cyborg by 2030. An extension of a supercomputer program, a transhuman. His chief advisor, Israeli professor Yuval Noah Harari, says, "We will do better than God." Zero CO2 oznacza całkiem dosłownie brak powietrza do oddychania, gdyż to właśnie dwutlenek węgla umożliwia roślinom dostarczenie nam tlenu do oddychania. Pan Schwab z radością także nam oznajmia, że aby ocalić świat, ludzkość ma do roku 2030 utracić swoją człowieczą tożsamość i człowiek stanie się cyfrowo zaprogramowanym cyborgiem, rozszerzeniem programu komputerowego, transczłowiekiem. Jego główny doradca, izraelski profesor Yuval Harari, powiada, będziemy lepsi od Boga. Będziemy lepsi od Boga. In the meantime, transgenic, genetically modified food is announced as the future of the human diet, to include synthetic foods produced from animal cells in laboratory petri dishes and vegetables grown in vertical hydroponic greenhouses that use no soil, just water and chemicals. And this by 2030. Man must not be allowed to do any further harm to the environment, say the fake greens. Instead, thousands of years of traditional ways of working the land must be phased out in a single decade. W tym samym czasie ogłasza się, że przyszłość diety człowieka to żywność transgeniczna, genetycznie zmodyfikowana. Ma ona także zawierać syntetyczną żywność produkowaną z komórek zwierzęcych na szalkach Petriego w laboratoriach oraz warzywa uprawiane hydroponicznie, bez gleby, w warunkach szklarniowych, sama woda i chemia. To wszystko do roku 2030. Niewiele nam zostało. Nie możemy pozwolić człowiekowi na dalsze niszczenie środowiska, mówią fałszywi zieloni i planują wyeliminowanie w ciągu 1 dziesięciolecia tysiące lat uprawiania ziemi tradycyjnymi metodami. So, under Green New Deal, farmers will become redundant. Their work taken over by robots. And farm animals, accused of being methane polluters, will go with them. Redundant farmers and disenfranchised country dwellers are to be herded into digital 5 and 6G powered smart cities to survive on a diet of insects, synthetic meat, synthetic dairy, and synthetic vegetable products. I report this as fact since Klaus Schwab wrote it in his book, The Great Reset, as well as appearing in somewhat edited form on the World Economic Forum website. Tak więc w Zielonym Nowym Ładzie rolnicy staną się zbędni, a ich pracę przejmą roboty.
Wraz z rolnikami znikną zwierzęta hodowlane, oskarżane o produkowanie metanu. Niepotrzebni już rolnicy i wyrugowani z ziemi mieszkańcy wsi mają zostać stłoczeni w inteligentnych miastach obsługiwanych technologią cyfrową 5 i 6G, jedząc robaki, sztuczne mięso, sztuczny nabiał, sztuczne produkty roślinne, by utrzymać się przy życiu. Przytaczam to jako fakt, bowiem tak napisał Klaus Schwab w swojej książce Wielki Reset, jak również w pewnym skrócie na stronie internetowej Światowego Forum Ekonomicznego. Tak. So Green New Deal is simply the contrived reaction to the contrived global warming end of the world scare story. A story with not a trace of empirical science to back it up. CO2 is actually the gas of life. Just 0.04% of atmospheric content just 0.4% of atmospheric content. It was chosen to be the scapegoat for a totalitarian planetary takeover, a fear-based brainwashing exercise, an exercise to cow humanity into believing that the end of the world is coming unless. Zatem Zielony Nowy Ład jest po prostu zaplanowaną reakcją na zaplanowaną historyjkę straszak o końcu świata z powodu globalnego ocieplenia. Historyjkę nie mającą najmniejszego uzasadnienia w naukach empirycznych. CO2, gaz życia, stanowiący zaledwie 0,04% składu atmosfery, wybrany został na kozła ofiarnego w celu totalitarnego przejęcia planety poprzez operację prania mózgów opartą na strachu. Operację mającą tak zastraszyć ludzkość, by uwierzyła, że nastąpi koniec świata, o ile... Unless we embrace a totalitarian new world order in which all private property is to be transferred into the hands of the dictatorship, ensuring that you will have nothing and you will be happy, the now famous words of Klaus Schwab. So let us remind ourselves once again of the great Green Deal, Save the World message. For a zero carbon world by 2050, the world must end its dependency on fossil fuels and all energy must be renewable. But had anyone done their homework before this Sabia program was made? It seems like not, as the intense mining and of rare minerals and the construction of tens of thousands of steel, concrete, and aluminium wind generators combine to consume more energy than they give back in their limited lifespan. A więc końca świata nie będzie, o ile nie przyjmiemy nowego porządku świata, w którym cała własność prywatna zostanie przekazana w ręce dyktatury, a ta zapewni nam, że nie będziemy mieć nic i będziemy szczęśliwi, według pana Klausa Schwab. Przypomnijmy sobie raz jeszcze przesłanie Wielkiego Zielonego Ładu dla ratowania świata. Dla uzyskania zerowej emisji CO2 w 2050 roku świat musi zerwać z zależnością od paliw kopalnych. Cała energia musi być odnawialna. Lecz czy któryś z piewców tego ratowania świata odrobił wcześniej swoje lekcje? Zdaje się, że nie, bowiem intensywne wydobycie minerałów i budowa dziesiątków tysięcy wielkiej skali generatorów ze stali, betonu, aluminium i rzadkich metali pochłania więcej energii, niż jej one wytwarzają w swoim krótkim czasie życia i działania.
This is really important to understand. To jest To ważne, whole- żeby to rozumieć. The whole CO2 scam is based on completely false arithmetic. The construction of all these wind generators, photovoltaic panels, etc., uses more energy than they give off in their lifetime, more fossil fuel energy. Musimy o tym wiedzieć i zdać sobie sprawę z tego, że to jest wielkie oszustwo z tą emisją CO2 i stosowania odnawialnych źródeł energii na wielką skalę. Mówimy tutaj o wielkiej skali, ponieważ produkcja fotowoltaiki czy wiatraków pochłania więcej energii niż wytwarzają je one w swoim własnym życiu trwania i działania. Dziękuję. So all this manufacturing of large-scale generators, including photovoltaic, relies heavily on fossil fuels. The very CO2 causing agent supposedly to be kept under the ground. A green agenda, Herr Schwab? At the top of the cult's pyramid, they know this. The plan has always been to keep the elite well housed, well heated, and well fed on organic food. Fossil fuels will not be phased out, but will be steadily priced out of the market for ordinary people, for you and I. Ja tu jeszcze chciałam wrócić do tego poprzedniego stwierdzenia Juliana. Mianowicie jeszcze raz podkreślam, że tutaj mówimy o wielkiej skali odnawialnych energii, bo nikt tutaj nie promuje, mówiąc o politykach, o Światowym Forum Ekonomicznym, nie promuje tak zwanej energii rozproszonej, małego wymiaru, które nam by rzeczywiście przyniosły rozwiązanie. Okay. Cała ta produkcja, włącznie z fotowoltaiką, oparta jest w dużej mierze na paliwach kopalnych. Dokładnie na tym czynniku powodującym uwalnianie CO2, który miał zostać pod ziemią. Czy to jest zielona agenda, panie Schwab? Na szczycie piramidy tego kultu dobrze o tym wiedzą. Plan zawsze zakładał zapewnienie elicie godnych, dobrze ogrzewanych siedzib i dobrego organicznego wyżywienia. Paliwa kopalne nie zostaną wyeliminowane z rynku, lecz stopniowo wyjdą cenowo poza zasięg możliwości kupna przez zwyczajnych ludzi. So sadly, this is what the fake green political and non-governmental green movement has also adopted as its ecological message. They've been bought out. They followed the money and not their hearts or their heads. They ended up supporting sustainable development, the Rio summit lie that has, up until now, fooled the world. And they recently adopted as their leader none other than the newly enthroned monarch of the United Kingdom, King Charles III. Niestety w większości fałszywie polityczny i pozarządowy ruch zielonych także przyjął to jako swój przekaz ekologiczny. Zostali kupieni, poszli za pieniędzmi, a nie za swymi sercami i rozumem. W efekcie i oni poparli zrównoważony rozwój, kłamstwo szczytu w Rio, które do tej pory zwodzi świat. Ostatnio na swojego przywódcę wybrali nikogo innego, jak tylko nowego monarchę Zjednoczonego Królestwa, króla Karola III. But is this political, corporate, and royal lie already falling apart? The impositions of trade restrictions on Russia was supposed to give the West the political, moral high ground, a chance to show how well the green energy savior plan would work in meeting the needs of citizens of the European Union,
when gas, oil, and coal supplies are cut off or drastically curtailed. But instead, it appears to have caused a frenzied rush to reopen coal mines and buy as much gas and oil as possible from other parts of the world. So where is the fossil fuel-free Green New Deal now? Ale czy to polityczne, korporacyjne i królewskie kłamstwo już się nie rozpada? Nałożenie sankcji handlowych na Rosję miało zapewnić Zachodowi polityczne poczucie moralnej wyższości, szansę na pokazanie, jak dobrze sprawdzi się plan ocalenia z użyciem zielonych energii, zaspokojeniu potrzeb obywateli Unii Europejskiej, gdy dostawy gazu, ropy i węgla zostaną odcięte lub drastycznie zmniejszone. Zamiast tego najwyraźniej spowodował on gorączkowy pęd do ponownego uruchomienia kopalni węgla i kupowanie ile się da gazu i ropy z innych części świata. No i gdzie jest teraz wolny od paliw kopalnych zielony Nowy Ład? In many ways, COVID has been the sweetener for Green Deal enforcement at the ground level. It was supposed to get us used to living in fear and permanent acceptance of the autocratic behavior of megalomaniacs preaching global destruction. But quite a few of us didn't buy it. Quite a few of us held firm to the biodiverse, ecological, real green agenda for a living, breathing planet Earth. Bravo. COVID był pod wieloma względami zachętą do forsowania Zielonego Ładu na poziomie podstawowym. Miał on za zadanie przyzwyczaić nas do życia w strachu i akceptowania posunięć pyszałków globalnego zniszczenia. Lecz wielu z nas tego nie kupiło. Całkiem wielu trzymało się mocno idei bioróżnorodności, ekologii, planu prawdziwych zielonych dla żywej, oddychającej planety Ziemi. Brawo dla wszystkich podążających za prawdą. Brawo. Okay, teraz dobre wiadomości. But we who didn't buy it must do more than individually shout from the rooftops. We must now come together. We must present an impregnable line against the attempted advances of the criminals running this planet. We must hold the line for truth, wisdom, honor, and freedom, and a future in which green regains its status as the true ecological signpost to a healed planet and a healed humanity. That means human scale, decentralized power, local re-empowerment, responsible communities, revival of those, and of course, real food, prawdziwe jedzenie. Jednakże my, którzy tego nie kupiliśmy, musimy robić więcej niż tylko w pojedynkę głośno wykrzykiwać swoje zdanie. Teraz musimy się zebrać razem. Musimy wyznaczyć nieprzekraczalną linię dla kontynuowania zamiarów przestępców zarządzających naszą planetą. Musimy torować drogę do prawdy, mądrości, honoru i wolności, w której zielony odzyska swój status jako prawdziwy szyld ekologiczny uzdrowionej planety i uzdrowionej ludzkości. To znaczy powrót do małej skali, decentralizację władzy, odbudowanie i wzmocnienie lokalnych wspólnot, wytwarzanie prawdziwego jedzenia. To jest nasz wiśność. Dziękuję bardzo Państwu. tvekologia.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.